Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale kolejne pyszne danie i tym daniem będą rolatki z indyka faszerowane mięsem mielonym z warzywami. Potem będę obtaczała w mące, w jajku i w bułce tartej. I naprawdę powiem Wam, że będzie coś fajnego na patelni smażone. Smażymy około 15-20 minut. Później można wyłączyć patelnię, żeby sobie jeszcze doszło i w środku było dobrze uduszone. I teraz już przejdę, pokażę Wam, jak można zrobić to pyszne danie rodzinne, podzielne. I jeżeli macie tylko na przykład pół kilograma takiej piersi z indyka, to dając troszeczkę mięsa mielonego, można zrobić pyszne kotlety. I jeżeli Wam zostanie mięso mielone, to zróbcie takie małe kulki, obtoczcie również w mące, w jajku, w bułce i je usmażcie. Ponieważ to będzie przyprawione mięso z warzywami, z cebulką, z czosnkiem, naprawdę będzie coś pysznego. Teraz już przejdę, pokażę Wam, jak ja robię to moje danie. Zapraszam. I teraz ja muszę sobie to mięso mielone przyprawić. Mam wołowe i wieprzowe mieszane. Pół papryki, z pół marchewki, jedną cebulę, jedno jajko i z łyżkę bułki tartej. Przyprawy: sól, pieprz, papryka, troszeczkę tymianku. Możemy dać tej czuprycy, jak macie troszeczkę, albo pieprzu ziołowego. Wyczyściłam sobie środki i już mogę sobie teraz tą paprykę pokroić drobną. Może troszeczkę za dużo, bo to była duża papryka, a więc pół średniej papryki może starczyć. To mogę dołożyć na koniec do smażenia. Kroję cebulkę, również w kostkę. Teraz do tego starkuję sobie pół marchewki na drobnym sitku. Do tego jedno jajko, łyżka bułki i zalewam 2 łyżkami wody. I ona sobie czeka. Jedną czubatą łyżeczkę soli. Możliwe, że będzie. Możemy dosolić. Płaska łyżeczka pieprzu czarnego. Słodka, płaska łyżeczka. Łyżeczka czuprycy. Z pół łyżeczki tymianku. I możemy dać troszeczkę bazylii. 1/3 łyżeczki. Te wszystkie razem zioła, przyprawy dadzą fajny naprawdę aromat. Nie obawiajcie się. Proszę zobaczyć, jak szybko naprzęczniało już. I dodaję tą bułkę. I mieszam te wszystkie składniki. To jest to nadzienie. Ja mam tutaj pół kilograma mięsa. Do tego mięsa jeszcze możemy dać ząbek czosnku. On nada nam smak i taką lepkość. Będzie fajnie się trzymało wszystko. Teraz musimy sobie troszeczkę oczyścić z tej błony to mięso. Ja tutaj mam kilogram tej piersi z indyka. Muszę sobie zrobić z tego małe kotlety. Pierś z indyka nieraz może Wam się trafić bardzo ładna, a nieraz może Wam się trafić nie za bardzo ładna na kotlety. Pół kilograma zostawiam i teraz z tego pół kilograma robię sobie parę kotletów. I teraz zaczynam sobie ubijać te kotlety na dosyć cienko. Mogę sobie od razu je posolić. Popieprzyć. I popaprykować. Teraz biorę sobie taką łyżkę dobrą tego mięsa mielonego. Zależy, jak duży jest ten kotlet. Jeżeli jest mały, no to wiadomo, że musimy troszeczkę mniej. I proszę zobaczyć, zawijam podobnie jak gołąbka. Czyli
boki najpierw, a potem mogę sobie tutaj rolować. Muszę posolić te kotlety teraz, popieprzyć i popaprykować, że nie za dużo. I daję na kotlecika i zwijam. Robię taki rulonik z jednej strony i z drugiej strony. Jeżeli Wam gdzieś wyszło troszeczkę mięsa, było za dużo, to wyciągnijcie i odkładam. I gotowe. I tak robię z wszystkimi moimi tutaj teraz tymi kotletami. Tą resztę też muszę jeszcze poklepać. Jeżeli zostanie, możemy to zjeść na drugi dzień. Zobaczcie, te nawet takie wąskie, długie, one też się fajnie rozklepią. Możemy zrobić roladę. Wtedy patrzymy, zwijamy tak, żeby było nam fajnie, żeby się fajnie zawinęła. I żeby nam nic nie wychodziło. I już są rolatki. Ale zobaczcie, tu jest troszeczkę tylko tego mięsa z indyka. Ono jest droższe, wiadomo. I tu macie nadziane tym mięsem mielonym. Coś innego, coś fajnego. I teraz tym można się najeść na pewno. Tyle wyszło mi tych roladek. Tutaj zostało mi połowę mięsa. To możemy usmażyć na przykład sobie w boczku. Taką opcję macie również na moim kanale. Tutaj zostało mi pół kilograma tego mięsa. A więc z pół kilograma mięsa proszę zobaczyć, ile wyszło mi tych roladek faszerowanych. 2 jajka rozmieszałam troszeczkę. Do jednego talerza bułkę. Proszę zawsze dosypywać. Nie wszystko, a jak Wam się tutaj za dużo nasypie, to nie wolno tu do środka, bo Wam się może zepsuć. Tutaj mam mąkę. I nalewam teraz oleju. Z 5 łyżek na pewno musi być. Biorę sobie taką jedną rolatkę. Obtaczam w mące z wszystkich stron. Teraz do jajka, czy jajku, a na koniec do bułki tartej. Patelnia, jak mówię, musi być rozgrzana, nie może być zimna. I wkładamy na patelnię. I tak robię te wszystkie moje rolatki. Że najpierw właśnie w mące obtaczam. To jest tak zwana po niemiecku Panierstraße. Ja mówię, że to jest najbardziej znana droga w gotowaniu, ta Panierstraße. I zanim powiecie, że czegoś sobie nie wyobrażacie, albo to nie pasuje jedno z drugim, to Wam powiem, zróbcie najpierw, a później dopiero ocencie mnie, czy to danie. Gdybyście widzieli, że jest za mało tłuszczu, albo Wam się zaczyna gdzieś palić, dolejcie jeszcze troszeczkę oleju. Nie przejmujcie się, bo szkoda by było, żeby Wam się to spaliło, tyle pracy, produktów, a więc naprawdę, a jak za dużo oleju możecie wylać. Nastawiam na 15 minut i będę patrzała jak długo. I obracamy parę razy, żeby nam się nie spaliły. To jest bardzo ważne. Zostało mi troszeczkę mięsa, a więc teraz chciałabym obtoczyć kulki z mięsa i podkładać tutaj, żeby mi się nie zmarnowało. To mięso mielone mam na myśli. Możemy zrobić również w boczku. A więc obtaczamy to w mące. Teraz w jajku. I będą pyszne. I teraz w tej bułce. Zabrakło troszeczkę, to teraz mogę sobie dosypać.
gotowe. I teraz obracam i smażę dalej. Mogę sobie teraz nawet to przykryć. Mam 10 minut jeszcze i teraz zmniejszę znowu, mam 9, bo musiałam obsmażyć te 4. Teraz szybko zmniejszam nawet na 4. I to mi się na wolnym ogniu smaży. Teraz już się wyłączyło. Pod koniec wrzuciłam jeszcze cebulki, resztki i papryki. I tutaj się ładnie udusiło. A więc około 25 minut. W środku nie może być czerwone mięso mielone. To jest najważniejsze. Jeżeli będzie różowe w środku, czy czerwone, musimy nagrzać patelnię i jeszcze tak chociaż ze 3 minutki dopiekamy. Ja nie wiem, jak to wygląda, ale proszę zobaczyć, wszystko upieczone. Widzicie? Soczyste. I tutaj to jest ten indyk, to jasne. I on też jest upieczony. I teraz ukroję i spróbuję. Powiem, że jest pyszne. Naprawdę. Coś pysznego. Pokażę Wam jeszcze, że soczyste. Widzicie? Pełno soku w środku. Tak wygląda już to danie. Zapraszam do zrobienia. Jak zauważycie, mam na dole napisy po polsku. Włączyłam opcję z tłumaczeniem, naniosłam parę języków. Zobaczcie, czy jest Wasz. I jeżeli jakiś na przykład brakuje, powiedzcie, dajcie mi znać. Mogę Wam włączyć Waszą opcję. Zapraszam do zrobienia. Dziękuję i do widzenia.